1360, 1608, 1726, 1885, 1865, 1995, 2000. Nie. To nie są lata, w których wystąpiło zaćmienie słońca, to nie są numery PIN do naszych kart kredytowych, nawet tak szybko nie rósł pindol silnego. Wiecie, co to jest? To jest masa samochodu pod tytułem BMW M3 Cabrio i M4 Cabrio. Przez 6 generacji ten samochód przytył o 640 kg. Przybyło mu 50% masy i dzisiaj waży równiutkie 2000 kg. Czy to w ogóle jeszcze auto sportowe? Przed Państwem BMW M4 Competition Cabrio X-Drive G83. Poprzednik tego samochodu miał sztywny, składany dach, a mimo to ten już z prezentowym dachem jest ponad 100 kg od tamtej poprzedniej generacji cięższy. Co więcej, w ramach liftingu też stwierdzono, że powinien zjeść pączka, a najlepiej kilka pączków, bo przytył o 5 kg. Tamten ważył 1995, ale stwierdzono, a co tam, dorzućmy mu jeszcze 5 kg. Natomiast trzeba uczciwie powiedzieć, że te 2000 kg to jest masa własna samochodu gotowego do drogi, tak to się określa, i wtedy tu siedzi kierowca 75 kg i w zbiorniku paliwa jest paliwo. Oczywiście wszystkie płyny eksploatacyjne zalane są również. Ale nawet nie ta masa jest najbardziej kontrowersyjna, czy nawet najśmieszniejsza w tym wypadku. Jeszcze śmieszniejsze jest to, że możecie go sobie odelżyć. Najpierw mu dolili 640 kg względem pierwszej generacji, dowalili mu 5 kg względem wersji przedliftowej, a następnie powiedzieli, dobra, możecie go odelżyć sobie o 25 kg, jak zapłacicie 72 800 za pakiet M-Track Race. To ja lubię, to ja rozumiem. W skład tego pakietu wówczas wchodzą ceramiczne tarcze hamulcowe. Możecie też je kupić sobie same za 48 000 i lżejsze fotele takie z trzymakiem na kochone, skarbonowe, które ważą o 9,5 kg oba mniej niż te standardowe, które my mamy tutaj. Co zmieniło się w ramach liftingu? Jak stoi samochód zaparkowany, gdzieś go zobaczycie pod marketem, nie będziecie w stanie odróżnić go od wersji przedliftowej. Przekonstruowano nieco przedni zderzak, ale przekonstruowano go tak, że laik nie rozpozna w ogóle tych zmian. Trochę inaczej poprowadzono wloty. Tu są wloty do chłodnic, ale też tutaj, w tym miejscu, deflektory, które wprowadzą strumień powietrza w nadkole, żeby tam zminimalizować ciśnienie. Oprócz tego ten wlot tutaj chłodzi nam od tyłu hamulce. Leci stąd powietrze na tarczę hamulcową, a ten wlot tu jest wlotem do chłodnicy. Podobnie sprawa wygląda z drugiej strony. Tło tego znaczka podobno się zmieniło, ale na jakiej zasadzie, w jaki sposób, to nie wiem. Zmodernizowano również reflektory. I BMW napisało w informacji prasowej, że teraz te reflektory mają dwie pionowe kreski. No więc tak wyglądają w BMW pionowe kreski, a tak w BMW wcześniej wyglądały poziome kreski. Jak chcesz, możemy sobie zapodać nieco bielinki. Inny to głupku. Z zewnątrz lifting najbardziej widać z tyłu, bo tutaj zmieniły się lampy tylne. Nie tyle ich kształt, co wypełnienie, i faktycznie jest zauważalne gołym okiem od razu i nawet opisane, że to jest BMW laser. I widzicie, to wszystko tutaj jest faktycznie laserowe, to nie są diody LED i faktycznie sprawia wrażenie takiego trójwymiarowego. Bardzo ładnie to wygląda i to jest ten element, który najbardziej odróżni, po którym najłatwiej będziecie mogli odróżnić M4 w generacji G83 poliftową od przedliftowej. My mamy jeszcze w naszym egzemplarzu pakiet karbonowy wart 22 000 zł. Na niego składa się ten tylny dyfuzor. Choć ja bym go tak nie nazwał, to jest bardziej nakładka zderzaka, bo prawdziwy dyfuzor to powinien mieć te płetwy tam głęboko wetknięte pod wydechem, wręcz do tylnej osi samochodu, po to, żeby on spełniał swoją funkcję, czyli przysysał auto do drogi. Tutaj nie robi nic poza tym, że wygląda. I wydech niestety też, jak na sportowy samochód, nie robi tutaj nic poza tym, że wygląda. No wiecie co? Albo to jest kwestia tego, że mamy otwarty dach
Albo to jest kwestia tego, że coś przemodelowano w tym układzie wydechowym, ale odnoszę wrażenie, że on brzmi znacznie lepiej niż wersja przedliftowa. W przypadku M3 przedliftowej, zarówno w wersji Touring, jak i w sedanie, narzekaliśmy na to, że brakuje tego brzmienia w tym samochodzie. A tutaj mam wrażenie, że jest trochę lepiej. To przyznaję, z ręką na sercu. Nawet się tego nie spodziewałem. Pod uwagę trzeba wziąć to, że sporo samochodów sportowych stało tutaj u nas na podjeździe i ten jest w czołówce, jeżeli chodzi o seryjne wydechy zdecydowanie. Oczywiście nie jest to tak głębokie, tak fajne, tak przyjemne, tak strzelające brzmienie jak w samochodach sprzed dekady, które jeszcze nie miały GPF-ów, katalizatorów i całej reszty ustrojstwa odpowiadającego za emisję. Natomiast tu jest naprawdę dobrze, biorąc pod uwagę współczesne czasy. Bardzo dobrze jest też tutaj pod maską, ale najpierw muszę usunąć to. Jako że mamy 5 kg więcej, to trzeba było tutaj konie mechanicznych i teraz zamiast 510 jest ich 530. Newtonometry natomiast pozostały bez zmian i nadal jest ich tutaj 650, natomiast nieco zwiększono zakres użyteczny tego pełnego momentu obrotowego, bo o ile w wersji przedliftowej ten moment obrotowy kończył się przy 5500 obrotów, to teraz jest to 5730 obrotów, czyli 230 obrotów wyżej. Maksymalna moc jest powyżej 6000 obrotów uzyskiwana. Natomiast to, czym chwali się BMW, to jest to, że ten silnik ma bardzo dużo rozwiązań zapożyczonych z motosportu. Wał korbowy jest kuty. Wnętrze tulei cylindrów jest wykańczane specjalną metodą natrysku łukowego po to, żeby cylinder, tłok pracował w nich jeszcze luźniej, jeszcze efektywniej, jeszcze lepiej, z jeszcze mniejszymi oporami. Sam rdzeń głowicy cylindrów też jest robiony specjalną metodą druku 3D. On nie jest odlewany ze stali, bo w ten sposób odlewając go nie można byłoby zrobić mu specjalnych kanalików, które odpowiadają za dobre chłodzenie. Za chłodzenie również jest tutaj kilka chłodnic, które odpowiadają nawet za to, żeby powietrze wpadające do sprężarek, a są ich dwie, jedna odpowiada za pracę 3 cylindrów, druga za pracę kolejnych 3 cylindrów, jest dodatkowo schładzane po to, żeby te turbosprężarki pracowały jeszcze efektywniej. Do tego oczywiście chłodnice oleju i całego osprzętu po to, żeby zadbać o jak najlepszą termikę, żebyście mogli z pełnej mocy, z pełnego momentu obrotowego korzystać tutaj jak najdłużej. No i rzeczywiście, jak pokazują różnego rodzaju doświadczenia na torach, to faktycznie przede wszystkim termiczne zabezpieczenie tego silnika, czyli jego dobre chłodzenie powoduje, że możecie tutaj powalczyć o trochę więcej niż te 530 koni mechanicznych, bo zakłady tuningowe z tych silników już teraz wyciągają około 650-700 koni mechanicznych bez zmian poważniejszych w osprzęcie. Jedyne, co trzeba zrobić, to na przykład powiększyć koła kompresji w turbosprężarkach, oczywiście w obu. Dobra, z jednej strony zajrzeliśmy pod maskę, to z drugiej strony zajrzyjmy sobie do bagażnika. Bo tutaj mamy do zagospodarowania całkiem przyzwoitą pojemność jak na kabriolet, bo 385 litrów. Ale oczywiście nie wtedy, kiedy daszek mamy złożony. Kiedy daszek jest złożony, tak jak teraz, w tym momencie, to tych litrów jest znacznie mniej. No i nie sądzę, żeby tam nam weszła choćby jedna taka duża walizka. Nie, to będzie walka, która spowoduje tylko uszkodzenie. Oczywiście walizki, bo samochodem nie będziemy się przejmowali. Natomiast daszek bardzo szybciutko i bardzo efektownie się zakłada. Możecie to robić do prędkości 50 km na godzinę i to jest największa przewaga samochodów z tym brezentowym dachem nad tymi ze stałym dachem. Już jest zamknięty, proszę bardzo. Ponieważ w tych ze sztywnymi dachami najczęściej ta prędkość jest niższa, a jak macie brezencik, to możecie jechać 50 na godzinę, czyli z typową miejską prędkością i wtedy go sobie składać i rozkładać. I co wówczas? I wówczas bardzo prosty i bardzo skuteczny mechanizm. Tylko to popychacie sobie ręką i macie naprawdę bardzo przyzwoity bagażnik. Co więcej, ten bagażnik można sobie powiększyć, ponieważ widzicie? Tam macie dzieloną tylną kanapę. I o ile tutaj te boczne fotele się nie składają, więc takich większych gabarytów nie przewieziecie, to możecie na przykład M4 Cabrio udać się na narty, bo ma tunel tutaj do przewozu dłuższych przedmiotów. I proszę bardzo.
jedna waliza, ona już jest tam głęboko, no i tutaj drugiej dużej już nie włożycie, ale naprawdę jak tutaj miękkimi torbami albo kabinówkami zaczniecie wypełniać tę przestrzeń, to naprawdę sporo rzeczy Wam tutaj wejdzie. Dla 2 osób, na dłuższą nawet eskapadę, 2-tygodniową, na wakacje, bez najmniejszego problemu. Więc w przypadku kabrioleta to jest bardzo dobry wynik i bardzo fajny bagażnik. Przecież dojeżdżacie na miejsce do takiej Chorwacji, do takich Włoch czy na Lazurowe Wybrzeże, wypakowujecie się i wtedy możecie sobie składać daszek i po tym Lazurowym Wybrzeżu hasać. Oczywiście jak już potem jesteście na Lazurowym Wybrzeżu, chcecie pojechać szybciej, a nie chcecie czuć wiatru, no to macie wiatrołapik, który bardzo prosto się rozkłada. Jest w futeraliku zabezpieczony, cyk, cyk, pach, pach. Tutaj jest łamany w tym miejscu i to naprawdę fajnie działa. To nie w każdym samochodzie jest tak intuicyjne, tak fajne i szybkie i to już wszystko. Więc jednym ruchem ręki i naprawdę zobaczcie, jak on sztywno się trzyma. Nic tutaj nie lata. To jest naprawdę bardzo porządne. Jak chcecie troszkę przewiewu i wiatru, po prostu go składacie. Żeby go zdemontować, pyk i już zrobione. Więc to jest bardzo sprytne, fajne rozwiązanie. Pochwalam. Nie zawsze tak w kabrioletach dobrze jest to rozwiązane jak tutaj. W dodatku, o, tutaj macie jeszcze, zobaczcie, taki fajny uchwyt na to. Zamykacie, nie obija się to, nie niszczy. Fajne, to super jest zrobione. To pozostaje jeszcze jedno pytanie. Czy jak tutaj usiądzie dorosły, taki rosły i dorosły jak ja i przesunie ten fotel, to czy tam z tyłu wejdzie chociaż jakiś dzieciak? To jest przestrzeń, jaka mi minimum komfortu tutaj zapewnia w tym momencie. No tak powiedzmy, byłbym w stanie pojeździć sobie trochę po mieście. A co wtedy tutaj z tyłu? Wsiada się przynajmniej bardzo komfortowo i bardzo wygodnie. O! I co, jedzie? Byle nie pojechał do końca. Ciekawe, czy zapamiętał tą pozycję. Zapamiętał pozycję. I zobaczcie, naprawdę nie ma dramatu. 1,95 m facet siedział tam, 1,95 m wszedł tutaj. Wiadomo, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem to będzie to, jeżeli ktoś tam ma 1,80 m, 85 usiądzie, a tutaj jakiś dzieciak, który ma 1,60 m, ale wierzcie mi, że nawet jak będziecie znajomych chcieli przewieźć, którzy też mają 1,70 m, 1,80 m, to da się to w tym samochodzie zrobić. Urosły te kabriolety względem tego, co prezentowały 10, 15 czy 20 lat temu. Tam naprawdę te tylne fotele w każdym wypadku to były fotele awaryjne. A tutaj nawet jeżeli wepniecie dzieciaka w Isofixach w foteliku, to naprawdę będzie miał dosyć wygodnie, nawet w momencie, kiedy kierowca siedzący tutaj czy pasażer są dosyć słusznych gabarytów. To teraz jeszcze jedną sytuację sprawdzimy, jak tu będzie z miejscem nad głową, gdy dach będę miał nad sobą. Nie ma dramatu. Jakbym był niższy o te powiedzmy 10 cm, to już byłoby super. Natomiast super też jest wykończenie tego dachu, bo to zazwyczaj w tych dachach prezentowych, tutaj w tym miejscu, to był taki luźny materiał, taka tkanina, byle jaka. A tutaj, zobaczcie, to jest sztywne, to jest porządna płyta, to samo tu, to samo w tym momencie tutaj i to samo tutaj. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale moim zdaniem ten dach z zewnątrz wygląda jako prezentowy i jest dachem takim prezentowym sensu stricte, tylko jeżeli chodzi o poszycie. Natomiast to wszystko tutaj jest zdecydowanie bliższe takim dachom stosowanym w samochodach ze sztywnymi konstrukcjami. Tutaj tylko jest materiał, pod którym czujecie, że są mechanizmy odpowiedzialne za składanie, ale na przykład tutaj to też już jest dosyć sztywne. Więc ciekaw bardzo jestem, jak będzie wyglądało wyciszenie w tym aucie, jak pojedziemy sobie na przykład ekspresówką. Bo tak to, od wewnątrz jak stoimy, to wrażenie jest petarda. No i powiem Wam, że nawet z wysiadaniem nie ma jakiegoś specjalnego dramatu. Tu zobaczcie, tu jest miękko, tutaj to poszycie jest miękkie, faktycznie prezentowe, ale tutaj to sztywna płyta. Widać, jak ona rezonuje. Oczywiście to nie jest taki metal, ale jest to taka konstrukcja, moim zdaniem, dobrze łącząca zalety i wygląd dachu prezentowego z dachem sztywnym, składanym. W ramach liftingu najbardziej tak naprawdę zmieniono wnętrze w tym samochodzie, bo już całkowicie, można powiedzieć, tutaj na tej części konsoli pozbawiono je przycisków. Zostały tylko takie do zwiększania, zmniejszania głośności, przerzucania stacji radiowej, przycisk włączający światła awaryjne,
a w zasadzie kierunkowskazy, więc nie wiem po co w BMW to jest. I tutaj do ogrzewania przedniej szyby i tylnej szyby i to wszystko. Klimatyzacją już steruje się z tych nowych multimediów, nowego systemu BMW, czyli ten 8,5 oni to oznaczają, generacja 8,5. No i tu już jest nawet klimatyzacji, sterowanie. Owszem, można tutaj sobie przyporządkować pewne ikony, można to pozmieniać po swojemu, natomiast nie zmienia to faktu, że to jest i tak jeden z mniej intuicyjnych systemów, według mnie, jaki obecnie istnieje na rynku. Żeby wejść sobie tutaj w jakieś bardziej skomplikowane ustawienia, no to trzeba się już pobawić, pogrzebać, nauczyć tego, nawet jeżeli wchodzicie, tu są wyłączone, teraz jak włączę klimatyzację, no to teraz nam się wyświetla to. Nie rozumiem, dlaczego to nadal nie jest w takim ładnym panelu, jak kiedyś BMW stosowało. Na szczęście pozostało nam trochę fizycznych przycisków tutaj, na tej konsoli środkowej i to są te przyciski, które odpowiadają między innymi za wszystkie ustawienia M, czyli tutaj mamy M-Mode, no najpierw trzeba go uruchomić i wtedy będziemy mogli to sobie ustawiać, to tak zrobimy, tutaj mamy M-Mode, czyli ustawiacie go albo na drogowe, albo na sportowe, albo ustawiacie go w ogóle na track i możecie sobie ten track, proszę, aktywować i tutaj wtedy Wam wygasza, zupełnie inaczej wyglądają zegary. Są takie bardziej właśnie sportowe. No oczywiście jedno kliknięcie i powracacie. Drugi przycisk istotny w BMW ze znaczkiem M to jest setup i tutaj macie wszystkie możliwości ustawień silnika, podwozia, czyli to na przykład amortyzatory tutaj adaptacyjne mają 3 poziomy ustawień. Układ kierowniczy, nawet hamulec jak ma reagować, kiedy go naciskacie, czy w taki bardziej stonowany, spokojny sposób, czy ma być bardziej agresywny, jak tutaj w sporcie. Tutaj MX Drive, widzicie, nie włączycie od razu niczego. Najpierw, żeby to zrobić, to musicie wyłączyć kontrolę trakcji. Wtedy macie tryb MDM, czyli taki bardziej sportowy. I tu już widzicie, już możemy 4WD Sport mieć i wówczas ten X-Drive działa tak, że zdecydowanie więcej mocy i momentu daje na tył i samochód staje się taki bardziej nadsterowny. Natomiast jak przyciśniemy to i w ogóle wyłączymy całkowicie kontrolę trakcji, to jeszcze zyskujemy możliwość 2WD. Wówczas cała moc i cały moment obrotowy trafiają wyłącznie na tył i możecie sobie jeszcze ustawiać to, jak ta kontrola trakcji M ma reagować. Czy w ogóle się wtrąca, czy kompletnie się nie wtrąca i wszystko jest w Waszych rękach. Jak tam ustawiałem sobie tą kontrolę trakcji i przytrzymałem, albo tu nacisnąłem DSC Off, to jeszcze macie coś, co nazywa się analizator driftu M. I to w momencie, kiedy jedziecie w zakręcie, to pokazuje Wam, na jak długim dystansie byliście w stanie utrzymać samochód w poślizgu. Czyli nawet jak będziecie kółko robili i na przykład uda Wam się jeździć 2 minuty, to wyliczy Wam pełen dystans, jaki przejechaliście w ten sposób. 1000, widzicie, M-Traction, który poziom, trwanie driftu, nawet kąt, jaki mieliście w tym drifcie i cały odcinek driftu w metrach. Wszystkie te parametry Wam BMK M4 Competition Cabrio. Wykonanie pierwszorzędne. Skóreczka tu, tu miękko, tu przyjemnie. Nawet ten plastik, który jest tutaj w boczkach drzwi, sprawia wrażenie bardzo dobrego, jakościowego. Tu ładne przeszycie, tu miękko. Zobaczcie, 2 ekrany zakrzywione pod jedną taflą szkła, nic tu nie drgnie. Pakiet karbonowy, on akurat nie jest drogi. Moim zdaniem w to warto zainwestować, bo kosztuje chyba 2 albo 3 tysiące złotych. I tu macie karbonik, tu macie karbonik, tu macie karbonik. Nawet na kierownicy macie piękny karbonik. I trzeciej ramie zobaczcie, jakie ma fajne tutaj na wylot zrobione otwory, bardzo ładnie to wygląda, nawet łopatki do zmiany przełożeń są karbonowe, naprawdę fajnie to wygląda. Tu macie podparcie pod nogę, miękkie, przydaje się nie tylko na torze w momencie, kiedy wchodzicie w zakręt i macie większe przeciążenie, ale nawet kiedy jedziecie w trasę i macie długie nogi i kolano możecie mieć tutaj w tym miejscu oparte. Te nawet inkrustacje są fajne. No pod względem wykonania naprawdę petarda, nawet to w tym miejscu i nawet schowek zostały obszyte miękkim materiałem, moim zdaniem prawdziwą skórą. Tu mięciutko, nie ma się czego czepić. Schowek niezbyt może głęboki, ale jakieś graty można wrzucić. Gniazdo USB-C jest. Tutaj 2 uchwyty na kubek. Ładowarka indukcyjna w sensownym miejscu umieszczona, pokryta gumą, więc nic się nie przemieszcza i gniazdo USB takie tradycyjne, a nie USB-C.
Jedyny niedosyt w tym całym wnętrzu to, tak jak mówiłem, budzą te multimedia, które są dosyć skomplikowane w obsłudze, ale jak kupujecie sobie to auto na lata, to wierzę, że po powiedzmy 3 tygodniach i 2 kursach z informatyki będziecie w stanie ogarnąć to wszystko tutaj. Poza tymi wszystkimi ustawieniami zawieszenia, układu kierowniczego, silnika, napędu na 4 koła, a nawet pedału hamulca, jeszcze oczywiście jest możliwość ustawień skrzyni biegów. Zupełnie inaczej niż w innych samochodach, czyli nie, że komfort, sport, sport plus. Mamy tutaj, proszę bardzo, o, taki przycisk. Jak sobie przestawiamy w prawo, to widzicie, tutaj się zmienia. Teraz jestem w trybie drive, czyli samochód sam sobie zmienia biegi. Jak jeszcze raz nacisnę, pojawia się tylko cyferka. O, typowo bez kierunkowskazu, jak to w BMW. Dobrze zrobiłem. Natomiast oprócz tego jeszcze szybkość tych zmian przełożeń możecie regulować, a w zasadzie to, jak wcześniej się zbierają. Teraz na przykład mam 50 na godzinę, jadę na 3. Teraz już sobie wrzuciła 4, a jak zejdę jeszcze niżej, to już wrzuciła 5, więc tak jakby każdy stopień tego ustawienia tutaj powoduje redukcję biegu o 1, tak można powiedzieć, czyli jest w jeszcze bardziej sportowym trybie ustawiona. Natomiast jak weźmiemy tak i już jesteśmy w manualu, to tutaj przestawianie tym wówczas dba o to, jak szybko się zmieniają przełożenia, a w zasadzie nawet nie to jak szybko, tylko jak brutalnie. Tutaj na 3 stopniu to już będzie czuć wręcz każdą zmianę tego przełożenia. Z takich ciekawostek mamy tutaj felgi o różnej średnicy. Standardowo z przodu są 19, z tyłu 20, wszystkie są kute. Czemu jest różnica w tej wielkości, w średnicy w zasadzie, czyli 19 i 20? Dlatego, żeby lepiej samochód zachowywał się w zakrętach. Przednia i tylna oś trochę inaczej przenoszą przeciążenia boczne i zależy wszystko od profilu opony i od wielkości felgi, więc tak tutaj to rozwiązano, że z przodu mamy 19, a z tyłu mamy 20. Zawieszenie, tak jak mówiliśmy, adaptacyjne i teraz w trybie komfortowym sobie wjeżdżamy, o, tutaj. I powiem Wam, że zaskakuje pod 2 względami ten samochód na takiej drodze. Po pierwsze, jakością wybierania nierówności w tym ustawieniu komfortowym zawieszenia, bo jest super, nie jest zbyt sztywno, nie jest tak, że czuję absolutnie każde łączenie, każdą dziurę. Jadę bezstresowo po tej drodze. To też z tego względu, że tutaj mam 19 i 20, a nie 21 czy 22 cale i nie są to takie naleśniki, jak czasami bywają w samochodach sportowych. Drugie zaskoczenie to sztywność nadwozia. Jednak ten samochód nie bez powodu waży 2 tony i około 200 kg więcej niż wersja coupé. Trzeba było naprawdę mocno tutaj wzmocnić całą płytę, całe podwozie, żeby on właśnie zachował tę sportową sztywność nadwozia i poniekąd to się udało, bo było to wyraźnie czuć, jak jechaliśmy po tej drodze. Czasami w kabrioletach jest tak, że jedziecie po takiej drodze, gdzie jest bardzo nierówna i czujecie, że zupełnie inaczej tył i zupełnie inaczej przód pracuje, że tak jakby samochód się wzdłużnie wykręcał, jak śruba, a tutaj absolutnie takie zjawisko w ogóle nie funkcjonuje. Niestety, jak jedziecie w taki dzień jak dzisiaj, czyli 20 stopni, to jest chłodek w środku, nawet przy podniesionych szybach po prostu cały czas to powietrze tutaj krąży. U mnie krąży, a u silnego, który siedzi z tyłu, krąży jeszcze bardziej. Przez to, że silny tam siedzi, to ja nie mogę zainstalować sobie wiatrołapu, a wypadałoby teraz postawić go i wówczas tutaj w środku jest naprawdę bardzo przytulnie. Tutaj jak to włączę, to ma 3 stopnie ustawień, rzeczywiście czuję ten ciepły nawiew na kark. Gdyby było mi za gorąco, to jeszcze mam tutaj w zestawie wentylację foteli, oczywiście płatną dodatkowo, i jakbym ją włączył, to bym mógł się wentylować, ale nie chcę się wentylować, bo tak jak mówię, jest za chłodno, dlatego pierdzielę to, nie chcę, żeby mi się mój zdolny operator i montażysta przeziębił. Proszę, można do 50 na godzinę i to teraz sprawdzimy. Proszę, 46 jadę, 47, 48, 49 jadę, 51 jadę, 53 jadę i 55 jadę i już się nie składa, zablokował. To może tak sobie pojedziemy, silny lepiej trochę? Zobaczcie, ale tylko zwolniłem do 51 i sobie to domknął ładnie. Pyk. No ale bez sensu, bo na przykład już powyżej 50 jak jadę i tylko została mu szyba
do zamknięcia, to już powinien to zrobić, a nie chciał tego zrobić. Ale okej. O, tak lepiej? Oczywiście. Dobrze. O, i teraz jest cieplutko i przyjemnie. Więc tak, zdecydowanie w taką pogodę, nawet w chłodniejsze dni, kabriolet zdecydowanie ja uwielbiam, ale wtedy zdecydowanie już też z podniesionym tym wiatrołapem z tyłu, czyli tylko we dwoje. Jak są cieplejsze dni, gorące, no to można sobie ten wiatrołap zdjąć i wtedy ten powiew wiaterku w środku powoduje, że jest przyjemnie. A teraz przy takich 20 stopniach i pochmurnym niebie przyjemnie już nie było. Komfortowe, zaskakująco jest nie tylko tutaj zawieszenie, ale też generalnie cała jazda tym samochodem. W zasadzie poza tym, że tam mruczy ten silnik i to wyraźnie słyszycie i ten wydech i wiecie, że nie macie do czynienia z 2-litrówką, tylko że to jest BMW ze znaczkiem M, to nic innego nie wskazuje na to, że jedziecie autem, które ma 530 koni i 650 Nm. Bo i praca pedału hamulca, i praca pedału przyspieszenia, i układ kierowniczy, wszystko to, jak tutaj działa, jest zdecydowanie zestrojone w ustawieniach komfortowych tak, żebyście mieli przyjemność z jazdy, żeby to auto nie było narowiste, żeby nie było twarde, żeby nie było trudne w prowadzeniu. Owszem, układ kierowniczy, jak zrobicie tak, to ja pierdzielę, ależ ostry. Ale z drugiej strony, jak normalnie nim kręcicie, to czujecie precyzję, ale nie czujecie takiej brutalności w tym układzie kierowniczym. I to jest fajne, bo przecież M4 w Cabrio Competition nie będziecie pierwsze co, to jechali na tor i zasuwali. To jest raczej auto do lansowania się. Nie bez powodu najwięcej M3 Competition w Cabrio sprzedaje się w Stanach Zjednoczonych, a kolejne rynki to jakieś tam Zjednoczone Emiraty Arabskie, Japonia, czyli wszędzie tam, gdzie trzeba się pokazać, ale niekoniecznie wykorzystywać pełną moc takiego samochodu, przynajmniej w codziennej jeździe. Tylko delikatnie, głębiej wciskacie pedał gazu i on pięknie, fajnie się zbiera. Nie ma tutaj żadnego układu mild hybrid, nie odłącza Wam cylindrów, nie wyłącza silnika, nie wrzuca trybu żegrowania. A już jak w ogóle będziecie chcieli, szybciutko i płynnie kogoś wyprzedzić, to moc jest dostępna natychmiastowo, tak bym powiedział. W normalnym, codziennym użytkowaniu, we wszystkich ustawieniach komfortowych, nic poza dźwiękiem silnika nie wskazuje tutaj na to, że macie do czynienia z BMW, które ma 530 koni. Podkreślam to. Jest fajny, przyjemny, reaguje na delikatne dodanie gazu. Delikatnie, a nie brutalnie. Skrzynia naprawdę mięciutko, szybko zmienia te biegi. Wszystko jest takie, jakbyście jechali BMW 420i w kabriolecie. Oczywiście wystarczy, że wciśniecie sobie na przykład to, zatwierdzicie wciskając jeszcze raz i wszystko się zmienia. Zaczyna się zachowywać tak, jakby te konie mechaniczne wciągnęły to, co było rozsypane tam na mast. Jest w cholerę szybki. To, jak on nabiera prędkości, jak się rozpędza, 3,7 sekundy do setki. Nie zmienił się ten parametr nic a nic w porównaniu z wersją przedliftową, która dokładnie w takim samym czasie robiła 100 na godzinę, pomimo że przybyło 20 koni mechanicznych, no ale większa masa, no jakie to są niuanse, to są już niuanse. 3,7, czyli poniżej 4 sekund w kabriolecie to i tak zajebisty czas. I powiem Wam, że przy 120 km na godzinę, jak na kabriolet, to jest bardzo przyzwoicie wyciszony. Tutaj słyszę trochę szumów opływających nadwozie, powietrza oczywiście, natomiast tutaj stąd nic. Nie jest jakoś perfekcyjnie, idealnie cicho, żeby nie było. W M3 będzie ciszej, natomiast i tak jak na kabriolet jest to zrobione całkiem nieźle, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jedziemy akurat po betonowej drodze, która generuje dodatkowy hałas pochodzący od opon i od kół. Natomiast bez dwóch zdań, czy to w M3, czy w M4 Coupe, dłuższe trasy z wyższymi prędkościami będą mniej uciążliwe ze względu na mniejsze dźwięki dobiegające Was z zewnątrz.
Natomiast żadna podróż tym samochodem nie będzie niestety ekonomiczna. Teraz jedziemy 120-125 na godzinę. Resetowałem komputer pokładowy w momencie, kiedy już mieliśmy zadaną taką prędkość i średnie zużycie paliwa to jest 9,5 litra, tylko przy 120 na godzinę. A przecież z takimi samochodami, jak się ma do czynienia, to te prędkości, no umówmy się, bywają znacznie wyższe, a jazda bardziej dynamiczna. Więc wtedy 12-13 na początku to jest murowane, a jak sobie będziecie po mieście jeździli, to i możecie się spodziewać wyników na poziomie 16, 17, 18 litrów. Jazda torowa, no to jest w zasadzie studnia bez dna. Możecie lać, jeździć i nawet komputer pokładowy przestanie Wam wskazywać, ile to wszystko zużywa, bo lepiej to po prostu wyłączyć i nie patrzeć na te wskazania. Natomiast to, jak on jeździ po zakrętach, jaką ma trakcję, jak trzyma się drogi, jak reaguje na nagłe zmiany kierunku jazdy, to jest naprawdę obłęd. Zawieszeniowo, jeżeli chodzi o układ kierowniczy, to dopracowano go świetnie. Oczywiście teraz jeżdżąc po ślimakach przy autostradzie niewiele jesteśmy w stanie Wam pokazać takich rzeczywistych możliwości sportowych tego samochodu, no ale już byliśmy M3 na torze przecież, to po co drugi raz Wam to pokazywać. I M3 w touringu też. I podobnie jestem pewien będzie z M4 w wersji Cabrio. Naprawdę wszystko zrobiono podwoziowo, zawieszeniowo, żeby usztywnić całą konstrukcję, żebyście nie mieli do czynienia z miękkim kabrioletem, który cały czas gdzieś tam pracuje, tylko żebyście mieli do czynienia z prawdziwym BMW ze znaczkiem M. Co do tego jestem absolutnie przekonany. Jo! Dziękuję. No i BMW nie kłamie. Nigdy nie kłamie, jeżeli chodzi o przyspieszenia. Prawie nigdy, tak możemy powiedzieć. 3,72. A mamy wersję, która przecież nie jest odelżona o 25 kg, za co trzeba zapłacić 72 000 złotych. Bo nie mamy lżejszych foteli i nie mamy lżejszych ceramicznych hamulców. Wszystko to razem, te 25 kg by nam ujęło. I jakby nam ujęło i jakby silny wysiadł, to ja myślę, że 3,6 byłoby osiągalne. Nie będę tego powtarzał, bo to nie ma najmniejszego sensu. O, tak, teraz dobrze. Ale go trzyma wysoko na obrotach, fajnie. No. To powiem Wam, ta rozmowa wyglądała tak. Mamy BMW M4 Cabrio Competition, może zabierzemy je na tor, ale w sumie po co? Pokazywaliśmy już M3 na torze w sedanie, pokazywaliśmy M3 w touringu, też pojeździliśmy nim bokami. Nie, tego już nie będziemy, to kabriolet. Dlaczego? Jak testowaliśmy M3 i touring i zwykłego sedana, to tam mieliśmy pewien niedosyt wynikający z takiej codziennej jazdy tymi autami, bo miały bardzo sztywne zawieszenia i naprawdę wytelepało nas okrutnie. Dodatkowo M3 w sedanie miała te sportowe takie fotele tutaj z tymi takimi karbonowymi wstawkami, wyglądają obłędnie. Wyglądały obłędnie, ale niestety były niewygodne w trasie. To auto wydaje mi się pozbawione obu tych wad, czyli zawias tutaj jest znacznie przyjemniejszy. Prawdopodobnie zmieniono nastawy przez to, że auto jest cięższe, przez to, że usztywniono mu podłogę, to jednocześnie też popracowano nad zawieszeniem tak, żeby było bardziej komfortowe. Mimo że jest to samo, bo jest adaptacyjne, tak jak było w przypadku M3. I tę rzecz zmieniono. Fotele mamy standardowe i też są zajebiście wygodne. Nie irytują Was w codziennej jeździe. Na torze myślę, że sprawdzą się tyle o ile. No nie będą oczywiście tak dobrze trzymały jak tamte kubły, ale są dobrym kompromisem, tak powiedzmy. Więc o ile powiem Wam szczerze, że podchodziłem do tej M4 Competition z takim... no z dużą dozą niepewności i raczej z pewnymi obiekcjami, które polegały na tym, że myślałem sobie, kabriolet w BMW ze znaczkiem M, ważący 2 tony, to nie ma prawa się udać. Ale po tym,
Jak tutaj pojeździłem trochę po tych krętych drogach wokół Grodziska, po tym jak poczułem, jak ona się łamie, jak ma usztywnione to nadwozie, to naprawdę jest to fajny kompromis pomiędzy samochodem do codziennej jazdy, takim naprawdę wystarczająco wyciszonym, wystarczająco komfortowym, jeżeli chodzi o zawieszenie, układ kierowniczy, nie dającym takiego poczucia agresji, brutalności, tylko wręcz dającym poczucie odetchnięcia. Naprawdę można sobie tutaj złożyć daszek i sobie komfortowo, spokojnie pojeździć po mieście, a nie ryczeć dziś tym silnikiem i wydechem. A jednocześnie jest autem, które naprawdę potrafi dostarczyć emocji. I bardzo mi się w tym wypadku podoba to połączenie. Lubię kabriolety. Jeżeli chcielibyście oczywiście mieć auto typowo do sportu, to lepiej je wziąć w M4 Coupe albo w M3, które będą lżejsze, jeszcze sztywniejsze, ale też mniej komfortowe. Natomiast jeżeli oczekujecie od samochodu, że na co dzień będziecie nim jeździli jak zwykłym autem, da Wam odetchnąć, a jednocześnie wzbudzi te emocje, czasami podymi trochę z opon, a kumplom w saunie będziecie mogli się pochwalić, że macie BMW M4 Cabrio, to naprawdę jest to fajny wybór. Lubię auta, które mnie zaskakują, a to auto mnie zaskoczyło, bo nie spodziewałem się, że będzie tak dobre.